Dlaczego, proszę pana, w ogóle jest interwencja żandarmerii wojskowej? Ja nie wiem, dlaczego jest interwencja, skoro ja robię wszystko zgodnie z prawem. To pan się pyta żandarmerii wojskowej, a nie mnie. Jak pan mnie legitymuje, to przedstawia pan się z imienia, nazwiska, to jest po pierwsze. Po drugie, podaje pan powód. O co w ogóle chodzi? Wszystkich obiektów nie może pan robić, proszę pana. Nie wiem, w jakim celu w ogóle pan wręcz prowokuje taką sytuację. Wie pan co? Zaczyna pan mnie denerwować. Ale... To sobie jednostki wojskowej nie wolno robić zdjęć. No to spadaj pan. Tutaj, jakie spadaj? No tak nie za bardzo. Ale proszę pana, wie pan co? Bo pan jest majorem, nie? To jest nie najniższy stopień oficerski. Pan mówi, że nie za bardzo, to znaczy co to jest? Jest zakaz kręcenia takich obiektów. Proponowałbym tą panią przebadać na to, czy dzisiaj nie spożywała alkoholu, bo twierdzi, że jest tutaj. Dzień dobry, pan? Tak, to tam. Dzień dobry panu. Żandarmeria wojskowa. Witam, witam. Byliście panowie jako żandarmeria w firmie Goble? Byliście czy nie? Bo przecież wiecie, że tu są zdjęcia zrobione. Byliście, ale był pan czy nie? Był pan? Legitymowaliście tam wszystkich, którzy mieli coś wspólnego z tymi zdjęciami? Bo zachowujmy się jednostandardowo, proszę pana. Nie róbmy ze mnie tutaj jakiegoś zatrzymanego albo takiego, który nie może odejść, a samochód sobie zrobił zdjęcia tam. I co pan teraz mi na to powie? Że ładna pogoda? No ale ja panu powiedziałem, ma pan na to jakąś opowieść? Był pan, dzwonił pan do Google, wzięliście jej dane? Nie. No i co? Ale co? No mój. Podaje pan logiczne argumenty, proszę pana. Albo się traktujemy równostandardowo, albo nie. Ciekawe, bo szczerze powiedziawszy myślałem, że prawie byłem przekonany, że żandarmeria, bo do tej pory było tak, żandarmeria wojskowa po mojej jednej już potem robiła coś takiego, pan już może sobie, pan może iść, a pana wyjaśniamy. Jak przyszedł jakiś żołnierz i mówi, że czegoś nie wolno robić. Tak to mniej więcej wyglądało do tej pory, po pewnej tam sytuacji, która miała miejsce w Gdyni. I dlatego jestem zdziwiony, że panowie tutaj czekamy. Już wiem, że pan był pod wielu majów. Dokładnie, byłem pod wieloma. Powiedziałem, jest pan pierwszy, więc Niby pan coś tam wie, ale jednak chyba nie do końca. Obawiam się, że zrobiliście to policji, no ale jak zrobiliście to policji, to zrobiliście. niech pan zobaczy, jak zróżnicowane jest podejście obywatelskie. Tak? Gdyby nie ta informacja od tego pana, tak to mówiąc, może i rzeczywiście by pan zrobił coś i sobie poszedł. Musi pan sobie w tym momencie uświadomić, że nawet wśród zwykłych obywateli, biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną, chociażby w samym tutaj okręgu Europejskim, że jak po prostu dojdzie do tego fazy. No. Myślę, że nie robimy nic złego, wypytując pana, w jakim celu pan to robi, tak? A ja myślę, że odpowiedziałem panu na pytanie. Dokładnie na to pytanie panu odpowiedziałem. Bardzo dobrze. No. Żeby uniknąć sytuacji, że nie daj Boże, oczywiście ja panu nie zarzucam kłamstwa, ale jeżeli zajdzie sytuacja, że jednak okaże się, że nie daj Boże, robi pan to w złych intencjach, że my tutaj, zwłaszcza wojskowy organ porządkowy, nie dopełnił swoich czynności, jeżeli chodzi o uniknięcie takiej sytuacji. Dlatego myślę, że przyjedzie patrol policji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokona swoich czynności filmowych, wszyscy rozejdą się polubownie, bez problemów, bez złości, bez wyzywania. No proszę pana, dwie osoby, jedna z nich trzyma telefon. Może ma włączony, czemu nie zaczepiamy tych osób i nie robimy raczej Pan robił to w tak ostentacyjne, że nie dało się tego nie zauważyć. Sztukowanie razem do jednego worka z dowodem. nie zrozumiałem, ale to może nie na mój.
aspirant Kutnicki, komenda policji Własku, Wydziału Ruchu Drogowego. Co za problem w ogóle to jest, proszę pana? Niech pan się mnie nie pyta, ja nie miałem żadnego problemu. Jakie zdjęcie pan wykonuje, tak? Obiektów wojskowych? Tak. W jakim celu? Teraz tak, bo to jest taka Wie pan co, niech pan sytuacja... podejdzie może do radiowozu, więc spokojnie. Wie pan co, to jest taka sytuacja, że teraz każda osoba będzie mi wypytywać, niech pan porozmawia z żandarmerią Dobrze, wojskową, bo będziemy, ja ale wszystko... naprawdę chcemy na spokojnie z panem porozmawiać. Pana imię, nazwisko, tak, wiem, aspirant Kutnicki z komendy policji Własku. Świeża sztabowy pana się. Wykonuje pan na podstawie artykułu 15 drogowego. Ustęp pierwszy ustawy o policji. Poproszę imię, nazwisko, niech pan to maseczkę zdejmie, już nie mamy pandemii ponoć. Wie pan co? Poproszę imię, nazwisko pana. Panie Kuchnicki, jak pan mnie legitymuje, to przedstawia pan się z imienia, nazwiska, to jest po pierwsze. Po drugie, podaje pan powód legitymowania, nie podał Ja już pan. panu przedstawiłem z imienia, z nazwiska, z komendy jakiej, z jakiego Tak, wydziału przedstawił jest. pan się z imienia. Przedstawił się pan z imienia, czy nie? Proszę pana, No widzi pan, ale co się z jakiego imienia się przedstawił? z imienia i nazwiska przedstawił się pan, czy nie? No to oczywiście, proszę pana. Poproszę imię i nazwisko pana. Proszę pana, ja nie wiem, czy pan jest głuchy? Ja panu zapytam. Ja panu mówię o tym, że policjant powinien podać mi powód legitymowania. Pan nie podaje, mówię, poproszę. Ja panu powiedziałem... Że co? Jaki jest powód legitymowania? Nie podał. No i co? No robię zdjęcia, legalna rzecz. Jaki jest Ale problem? dlaczego pan robi zdjęcia obiektów wojskowych? Tak jak mówiłem panom i pani, ponieważ interesują mnie takie rzeczy jak czołowe tutaj prezentacje tych jednostek, przejechałem, patrzę, jest ładna, zrobiłem sobie zdjęcia. Mam tak w zwyczaju, że różne obiekty sobie filmuję. Robię to, bo mogę. W związku z czym, o co w ogóle chodzi? Wszystkich obiektów nie może pan robić, proszę pana. Jaki wszystko? To znaczy, jakich nie mogę robić? Bo mówi pan, że pan robi, pan może, proszę pana. No, robię, bo mogę. Tak. No nie, no mówię pan, na niektórych obiektach wojskowych jest nawet zakaz, jest teren wojskowy, zakaz nagrywania, fotografowania. Czyli pan mówi, że z chodnika, jak idę sobie Ja nie i wiem, gdzieś proszę jest... pana, dlatego najpierw Ja chciałbym... pana pytam, bo pan mówi, Ja że nie jest wiem, zakaz. składnika. Dlaczego, proszę pana, w ogóle jest interwencja żandarmerii wojskowej? Ja nie wiem, dlaczego jest interwencja, skoro ja robię wszystko zgodnie z prawem. To pan się pyta żandarmerii wojskowej, a nie mnie. Dobrze, zaraz będziemy się pytać, proszę pana, jeszcze raz. Jeżeli pan nie dosłyszał, przedstawiam się pan jeszcze raz. Aspirant sztabowy Paweł Kutnicki z komendy powiatowej policji Własku, z ruchu drogowego, z Wydziału Ruchu Drogowego. Teraz poproszę pana pana. Podejrzewa pan mnie o przestępstwo lub wykroczenie? Proszę pana, przede wszystkim podjęliśmy interwencję i mam pana prawo legitymować. Podałem panu podstawę legitymowania. Ale proszę pana, musi być powód legitymowania. No więc mówię, robi pan zdjęcia, wykonuje pan zdjęcia. Co jest całkowicie legalne. Być może, proszę pana, zaraz stwierdzimy, będziemy rozmawiać z żandarmerią. Proszę pana, podaje pan dane, czy nie? Swoje, osobowe. Nie widzę takiej potrzeby, szczerze No mówiąc. dobrze, w takim razie będzie pan doprowadzony do jednostki. Dlaczego miałby panu, niech pan mi uargumentuje, tylko poda mi pan Będę z panem powód. dyskutował, proszę pana, ja sobie spiszę tego pana. Pokaże pan mi legitymację służbową? Nie nada mi oczywiście. Oczywiście, że pan. Dziękuję panu uprzejmie. Proszę. Pan Ariel Banasiak, dziękuję. No to fajna sytuacja, nie? Fajna. Człowiek idzie, robi legalne rzeczy i będzie doprowadzany do komendy. No fajnie, fajnie. Dodatkowo pan Paweł kłamie, że podawał imię, a nie podawał. Bardzo fajnie, panowie. Nie podawał powodu. Fajnie, fajnie. Rewelacja. Rewelacja, panowie. Może pan wyprowadzi pana Pawła z problemów, w które się teraz pakuje. To nie jest moja pierwsza sytuacja. Ale to już decyzja należy do panów. O ile się orientuję, to z artykułu 15 możecie panowie korzystać wtedy, kiedy zachodzą okoliczności wymienione w artykule 14. Jakie tu zachodzą? Jak tam z tymi danymi?
Jak jest z danymi, o które chodzi panu aspirantowi sztabowemu, to zaraz zobaczycie. Natomiast już teraz dowiecie się, jak jest z innymi danymi, a mianowicie z tymi, co to pan stanowczy policjant ma zapisane w swoim notatniku, zeszycie, czy co to on tam trzyma. Zapewne już niektórzy z was zauważyli, że w tym filmie zamazuję w kadrze te miejsca, gdzie akurat znajduje się notatnik policji, bo pan aspirant ma problemy z dochowaniem należytej staranności w zabezpieczeniu danych ze swojego służbowego kajetu. Zgadujcie, co udostępnia. Od kiedy do kiedy jest jego służba, trasa, miejscowości, godziny zgłoszeń i interwencji, przeróżne dane, w tym przykładowo kontaktowe dotyczące tej interwencji. Przykładowo 3. i 5. cyfra jednego z numerów to 7 i 8. Strach trochę zgłaszać policji w łasku cokolwiek, skoro tak nonszalancko postępuje z danymi, a już w ogóle mając wiedzę o tym, że to nie posterunkowy, ale nawet aspirant sztabowy lata z otwartym dziennikiem, wiedząc, że jedzie do zgłoszenia, gdzie ktoś nagrywa. Fantastycznie, fantastycznie. Nie poda pan Pokaże pan mi legitymację służbową? Tak, oczywiście pan. No to niech pan pokaże. Niech pan pokaże. Nie będziemy jeździć, bo pan tam nie wiadomo co mi zrobicie. Także chętnie podam panu dane, jednak nie ma problemu. Nagrywa pan tą interwencję? Proszę pana, ja nagrywam tą interwencję, ale nie nagram pana danych. W sensie Ja nie legitymacji. wiem, gdzie pan, jeśli co go nagrywa. Jest pan stanowczy, szkoda, że pan kłamał, no ale trudno. Pana, kto kłamał? Pan kłamał. Czym kłamał? Mówił, że pan podał imię, a nie podał pan imienia na początku. To jest pana obowiązek. Imię i nazwisko, a nie Proszę tylko pana, i nazwisko. coś jeszcze? Paweł Kuknicki, dziękuję panu uprzejmie za okazanie. Moje nazwisko... Proszę bardzo. Proszę pana imię? Jest pan stanowczy, to prawda. Ja nie chciałem jechać na komendę. Ale skoro pan... Proszę pana, na stanowczy, no wie pan. Przyjemności. No, ale ja panu też nie kazałem nie stosować się do przepisów. Proszę pana, czy mamy wykonawstwo? Nie podał mi pan powodu. Proszę pana, nie podałem panu powodu. No. Proszę pana, nawet niech pan zrozumie inną sytuację, czy wojskowych, czy żandarmii, teraz jak rozmawiam normalnie, jest sytuacja jaka jest. No. Wie pan jaka jest sytuacja Jest za granicą. jest sytuacja- W jakim roku się pan urodził? Podam panu PESEL, jeżeli pan sobie życzy. Rok. Miesiąc? Chodzi o to, że ja to wykonuję legalne czynności. Proszę pana, ale niech pan zrozumie, jest to... Ale nie ma czegoś takiego w nie ma, prawie, niech jest pan proszę zrozumie. pana, niech pan zrozumie. Albo mnie podejrzewacie o przestępstwo lub wykroczenie, albo nie. Nie ma w prawie czegoś takiego, że pan przyjeżdża, może legitymować każdego, który robi coś legalnego, bo wojsko zgłosiło. Przechodziłem, zrobiłem zdjęcie, jest legalne. To. I koniec. No i dlaczego ja bym miał jechać w ogóle komukolwiek podawać dane? Dane, proszę pana, no musi pan podać Nie. dane osobowe. No, Musi, no, musi. No jest jakaś interwencja. Musi oczywiście. to narusi. No jak widać muszę, bo bym został zabrany. Dobrze, co na weryfikację rozpytam jeszcze imię ojca? Gdzie pan mieszka? Oj, proszę pana, tego to panu już nie podam. Pobyt stały, tak? Nie podam To jest panu pan takich, zameldowany. takich danych, nie mogę panu podawać. Znaczy mogę, ale nie chcę podawać, bo nie muszę. Ja znajdę panu, proszę pana. Oczywiście, że tak. Nie zamierzam się tutaj przed policją ukrywać. To irytuje mnie, jak ktoś sobie tak podchodzi, jak niektórzy z państwa do sprawy. Pana, ale do kogo ma pan pretensje, że pan powie? No, Mam do pana pretensje. No nie ma pan pretensji, Tak. że panu imienia nie podałem, no pan sobie żartuje, proszę pana. Mamy No nie, no indikator. przecież, Proszę przecież pana, jest po prostu... przedstawiłem się panu z Nie podał pan mi nazwiska. powodu, proszę pana. Proszę pana, podałem panu powód, proszę pana. Podałem panu powód, oczywiście. Przed że tak. chwilą pan mówił, że pan podał imię, teraz pan mówi jednak, że nie Proszę podał. pana, No. będzie pan jeszcze jakieś zdjęcia robił, czy już pan skończył? Proszę pana, no jeszcze z 5 minut pewnie porobię i oddalę się. Już bym dawno się oddalił, ale tutaj panowie uprzejmi poprosili mnie, żebym pozostał, więc No to dlaczego pan pozostałem. pozostał, skoro pan nie musi pozostać? Niech mi pan powie. Bo proszę chcę, proszę pana, rozumie pan? Człowiek wolny, No dobrze, jeżeli no, też ale, może, ale człowiek wolny to sobie odchodzi w danym momencie. Dlaczego pan czekał na jeżeli przyjazd? chce. Czemu pan czekał na przyjazd policjantów? Ja nie czekałem na No, przejazd policjantów. Niech pan, co pan opowiada, to ci ludzie poprosili mnie, żebym poczekał, bo inaczej miałem wrażenie, że próbują mnie zatrzymać. Takie była tendencja. Proszę poczekać, proszę poczekać. To jest uzbrojony człowiek. Pan myśli, że ja będę teraz odchodził
jakby od żandarma? Przecież nie znamy pan prawa, dlaczego miałby No to pan nie dlaczego? odejść? Dlaczego pan mnie legitymuje w takim razie? Niech pan mi powie. Mam Ale nie ma w- Ja mam takie prawo, proszę pana. pan Ustawa prawo. o policji nie ma takie prawo, Ustawa o proszę policji, pana. artykuł 15 w związku z artykułem 14. Tak, proszę pana. Ale co do żołnierzy, do żandarmerii, no to oni i nie wiem w jakim celu w ogóle pan wręcz prowokuje taką sytuację. Wie pan co? Zaczyna Ale pan tak, mnie proszę pana, denerwować. ale ja pana Proszę denerwuję. pana, ja panu teraz wytłumaczę, niech pan posłucha, niech pan będzie. Przyjeżdża pan jako stróż prawa do mnie i mówi o prowokacji. Prowokacja to jest podżeganie do czynów zabronionych, więc niech pan nie Niech pan pieprzy zobaczy. głupot. Nie, pan nie używa takich słów, Proszę pana, bo ja nikogo nie jeździ prowokuję, bo nie żandarmeria, jeździ podżegam. wojska, Nie wojskowe. podżegam do czynów zabronionych. Niech pan nie mówi o prowokacji. Proszę pana, Nie wie pan, o czym pan mówi. Pan wie, o czym mówi. Do widzenia Ja, panu, do dziękuję. widzenia. Nie. Co by pan zrobił, jak ja mi się teraz oddalił? Nie będę pana testował, obiecuję panu. Ale co by pan zrobił? Ja panu podpowiem, to nie jest moja pierwsza sytuacja. No to po... No to po co to pieprzenie głupot? No to jak pan... Słucham? Ludzie dowożą sobie, fotografują jednostki wojskowe, do czego tego to pan mówi, ma tego pełne prawo. No. To ludzie przychodzą i jest inna rozmowa z organami władzy. Pan jest przygotowany doskonale z przepisów, ja to słyszę, No. więc ja czuję to i wiem to, bo nie jest pan tutaj pierwszą osobą taką i No. na pewno nie ostatnią. No. Ja to po 3-4 pana słowa to już wiem. No i dobra. Tyle. Niech pan wyjdzie na chwilkę do mnie. Poproszę pan na sekundę, dobrze? Niech pan powtarza za mną. Ma pan prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora. Niech pan powtarza. Ja jeszcze nie skończyłem.